Witajcie. Dziś porozmawiamy o tym, jak zmieni się polski rynek nieruchomości po wyborach do Parlamentu Unii Europejskiej. Czy Polacy docenią pracę ministrów odpowiedzialnych za budownictwo mieszkaniowe? Pytam, bo na przykład panowie Buda i Hetman stanowią prawie 4% wybranych nowych europosłów. Osiągnięciem pierwszego z nich jest podniesienie cen mieszkań w Polsce dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2%, natomiast drugi bardzo chciał przebić pierwszego i wprowadzić kredyt 0%. Niestety poczucie odpowiedzialności za los Polaków nakazało mu zostawić kontynuację tej pracy panu Paszykowi, a samemu udać się do Brukseli. Tam obaj panowie będą mogli naprawiać europejski rynek nieruchomości, w takim razie również nasze mieszkalnictwo. Moim zdaniem 4 najważniejsze problemy polskiego rynku nieruchomości to ustawa o ochronie praw lokatorów, fatalne prawodawstwo dotyczące planowania przestrzennego, biurokracja w procesie budowlanym, fatalne podatki i opłaty związane z posiadaniem i obrotem nieruchomościami, co ciągnie dalej problemy na przykład z dostępem do ziemi. I o tych wszystkich sprawach porozmawiamy, a może nawet o większej ilości spraw z naszym gościem, Hanną Milewską-Wilk z Instytutu Badawczego Miast i Regionów. Oczywiście możemy oboje wymienić więcej problemów, ale czy po wyborach politycy zajmą się nimi poważnie? Wyniki tych wyborów pokazują, że w Polsce mamy do czynienia z wojną PO versus PiS. I że od tego co jakiś czas pojawiają się tacy ludzie, na przykład jak Stan Tymiński, ktoś go pamięta? Lepper, Palikot, Kukiz, Gowin, Giertych, oni mieli jakieś partie, tych partii nie ma. Gdzie teraz będzie za jakiś czas pan Hołownia? Los wcześniej wymienionych liderów dowodzi tego, że jeżeli nie jesteś wyrazistą postacią, nie masz swojego programu, nie odróżniasz się od swoich koalicjantów, to zostajesz zjedzony, no bo po co jakaś podróbka, jak jest oryginał. Dlatego też chciałbym, żebyśmy porozmawiali z Hanną o tym, o szansach. Czy odżyje program Mieszkanie na Start? Zobaczymy. Nie wiemy, co politycy zrobią, ale zastanowimy się nad tym. Czy pojawią się konkrety dotyczące budownictwa społecznego? Czy ograniczona zostanie właśnie ta biurokracja? Czy będzie więcej terenów? I co z tymi podatkami? Czy będziemy zwalczali inicjatywę, czy też będziemy raczej ludzi inicjatywę, czy też będziemy raczej starali się tak zrobić system opłat i podatków, żeby promować inicjatywę. Zapraszam do oglądania, ale jeśli interesujesz się nieruchomościami, subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości, propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. A jeżeli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, zapraszam na stronę symen24.pl. Hanno, zacznijmy od tego. Ja zrobiłem ankietę na portalu i na kanale YouTube i zapytałem się pytanie, co sądzicie, jak po wyborach, czy będzie w ogóle, czy wróci temat kredytu 0%. 22% tak, 63% nie, 15% nie ma zdania. Ty podobno byłaś na jakimś forum wielkim specjalistów i tam też była ankieta, to może od tego zacznijmy. Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie to jest takie jedna z dwóch takich większych konferencji, nie organizowana przez PZFD, tylko tak jakby dla wszystkich deweloperów otwarta. To jest takie miejsce, które skupia i firmy, które budują mieszkaniówkę, i te, które budują wszystko inne, bo to generalnie wszystkie firmy, które budują magazyny, hale różne, infrastrukturę mniej, no bo to jakby wtedy są mniej uzależnieni od miejsca, bo to są troszeczkę inne kontrakty, ale generalnie tak, mieszkaniówka przeważnie stanowi od kilku ładnych lat trochę więcej niż połowę tego forum, są dwie równoległe ścieżki, no i tak, na jednym z paneli, gdzie właśnie była dyskusja dotycząca również tego, czy będzie wsparcie dla kredytobiorców, czy nie, no to do sali zostało właśnie zadane pytanie, czy liczycie na to, że będzie kredyt teraz na start, czy... No to tutaj podniosły się bardzo nieliczne ręce, dosłownie kilka. Czy liczycie na to, że nie będzie kredytu na start? No to tu było zdecydowanie więcej niż połowa osób na sali podniosła ręce. Także bardzo ciekawą rzecz rzeczywiście pokazał też Jacek Furga z Centrum Amron, który jakby samo centrum monitoruje kredyty w Polsce, mieszkaniowe głównie. Pokazał taki swój wykres,
jakie były programy wsparcia kredytobiorców. Z tym, że on tam uwzględnił również kredyty frankowe. No tak. No bo były tańsze niż złotowe, więc to był pewien sposób na, ja się śmieję, że teraz biorąc pod uwagę wyroki sądów, no to zdecydowanie jest to wsparcie kredytobiorców, prawda? Ponad Znaczy tutaj to ja 90%. nie chciałbym dyskutować na temat frankowiczów, oni mają swoje racje. Nie winą frankowiczów jest to, że banki mając prawników zawierały umowy, które same pisały i były to umowy niezgodne z polskim prawem. No i jak się banki nauczą pisać porządne umowy, ale też chciałbym od razu zaprotestować. Mówicie, ty i Jacek Furga, którego również znam, mówicie o wsparciu dla kredytobiorców. Od kiedy na przykład bezpieczny kredyt był wsparciem dla kredytobiorców? Kto na nim skorzystał najbardziej w zeszłym roku? I w tym roku też skorzystały banki, bo one uzyskały 90 000 umów kredytowych dzięki temu. Może gdyby No to tego tutaj ja programu mogę nie jeszcze było, to dodać może by nie gwiazdkę. miały 80 000, tak można powiedzieć. Potem Mogę są dodać wszyscy gwiazdkę sprzedający. po podsumowaniu marca, bo do końca marca de facto były zawierane te umowy jeszcze na W bezpieczny kwietniu kredyt. nawet było 500 ileś umów, słuchaj, wyobraź sobie. O! No. To ciekawe, bo generalnie no, było uznane, że tam decyzja ważna jest 90 dni, więc to tak jakoś się przedłużyło. No tak Więc podał BIK takie informacje. Ja widziałem możliwe. opracowanie Amronu, które się kończyło faktycznie na marcu, no ale już te 536 umów jeszcze w kwietniu, wyobraź sobie, to szok dla mnie jest też zresztą. No. No to podobno zdecydowanie przekroczyło te 90 000, jak dodać te właśnie wszystkie późniejsze, bo to były też liczone wnioski, a później decyzje kredytowe. Więc tak, no, kredytobiorca jest tym nośnikiem, tak? Czyli musi spełnić określone wymagania, które są, musi sam podjąć decyzję, że jednak się w to wchodzi i w tym momencie, że tak powiem, zaczynają działać tryby i tak, komuś się uda sprzedać to mieszkanie, ktoś zarobi na udzieleniu kredytu, może w tym jeszcze jest jakiś pośrednik, może jest również doradca finansowy, który pomaga. Także zgadza się, no zarabia sporo osób pobocznych, natomiast od tej decyzji osoby, która jednak zdecyduje się, że tak wchodzę w to, no to później wszystko zależy, także tutaj raczej właśnie ta osoba decyzyjna, mówimy, że to jest dla nich wsparcie. Więc przez te lata wszystkie od 2004 roku właściwie no, rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, potem różne inne przez chwilę były, druga edycja mieszkania dla młodych, teraz był bezpieczny kredyt, no i teraz jest nowa koncepcja, żeby to było kredyt na start. Rzeczywiście bardzo skomplikowany program, to wszyscy podkreślali, natomiast nie ma też rzeczywiście to, o czym zacząłeś mówić na samym początku. W tej chwili wydaje się, że nie ma w rządzie wśród polityków takiej osoby odpowiedzialnej za mieszkalnictwo, za mieszkaniówkę, wyrazistej postaci, która gdzieś by właśnie jakby zebrała to, że tak, ja odpowiadam za to. No, trudno jest określić, co będzie dalej z racji tego, że panowie właśnie powyjeżdżali między innymi. Także przyznam, że dla mnie osobiście, ponieważ zajmuję się danymi, to portal DOM byłby bardziej interesujący niż kredyt na start, ale zobaczymy właśnie, jakie będą losy tej ustawy, bo to jest w jednym projekcie. Znaczy dodajmy jeszcze, Państwo może nie wiedzą, ale program Bezpieczny Kredyt 2% nie został zlikwidowany ustawowo. Ustawa cały czas działa i można powiedzieć, to, że nie ma w tej chwili udzielanych tych kredytów, to właśnie jest skutek działania ustawy. Przekroczono pewien pułap i po prostu kredyty zostały wstrzymane, ale mogłoby się tak zdarzyć, wyobraźmy sobie, że gdyby ten rok minął bez żadnego kredytu i żadnych zmian ustawowych, to zgodnie z tą ustawą być może w przyszłym roku nagle znalazłyby się rezerwy na odpalenie dalszej części pieniędzy dla bezpiecznego kredytu 2%, bo nikt tego ciągle nie zlikwidował. Bo tak, ten to jest właśnie... tylko kwestia przydzielenia pieniędzy do tego programu, żeby BGK miał pieniądze na kolejne transze dopłat. Mhm. No to prawda, ale w ogóle ja powiem tak, może ja jestem gabcio, ale to chyba nie ja jeden, bo wiele osób chciałoby zobaczyć prawdziwe, całkowite rozliczenie dokonań kredytu BK 2% i tych rachunków, nie wiem, ty widziałaś je, bo ja nie widziałem takiego zestawienia, żeby oni powiedzieli dokładnie, ile na te dopłaty muszą wydać pieniędzy, bo wiemy, że będzie więcej niż było założone ustawowo. Gdzieś te pieniądze powinny się znaleźć, a ten program
te mieszkanie na start, czy tam ten kredyt, co się masz na start zadłużyć na 30 lat, jest z tej samej puli pieniędzy finansowane. Wobec tego jak nie ma na tamten, to skąd się wezmą na nowe? To nie do końca jest z tej samej puli pieniędzy. Rzeczywiście to są pieniądze decyzją budżetową przeznaczone dla Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast one muszą być oznaczone, że to jest na kredyt taki, na kredyt inny. Więc rzeczywiście ciężko, nie ma wyliczeń, ponieważ rzeczywiście dopiero spływają dane dotyczące tego, ile jest tych kredytów. Drugi krok to jest tak naprawdę bezpieczny kredyt 2% płaci różnicę w oprocentowaniu pomiędzy tym, co banki obecnie oferują, co jest w ofercie kredytów, a tym, co właśnie państwo, że tak powiem, dosypuje. I to dosypywanie może być trochę różne, więc to będzie się wahać. Natomiast trzecia rzecz jest jeszcze taka, że o tym się głośno nie mówi, natomiast tak naprawdę w tej chwili te kredyty to są kredyty o okresowo stałej stopie. I to jest tak, że jeżeli zacznie spadać oprocentowanie, na co mam wrażenie, że troszeczkę po cichu liczą właśnie rządzący, którzy, że tak powiem, dosypują tych pieniędzy w kolejnych latach również, to w każdej chwili, mając kredyt o okresowo stałej stopie, możemy iść do banku i powiedzieć: hej, trochę za wysoko mam to oprocentowanie, teraz macie tam 1,5% niżej, to ja chcę znowu zmienić, chcę w tej chwili umowę i od dzisiaj chcę mieć na kolejne 5 lat o okresowo stałej stopie, ale z dzisiejszego dnia. Więc tak naprawdę tego nie da się sensownie oszacować, bo jeżeli będzie spadać oprocentowanie i jeżeli gdzieś tam się kredytobiorcy również ci wspierani zorientują, że mogą coś zmienić, z tym, że pytanie, czy wtedy stracą, czy nie stracą dofinansowania, to już trzeba bankowca jakiegoś zapytać, ale bardzo trudno jest oszacować, bo po prostu to się będzie zmieniało ze względu na to, że to jest właśnie ta różnica, więc to na pewno skala i liczba kredytów podpisanych umów trochę przeskoczyła to, co było projektowane. Znaczy ja dodam, oczywiście to w ogóle zaskoczyło ludzi, to jest wielokrotne przekroczenie, robiliśmy o tym wiele audycji, nie wracajmy na razie do tego tematu. Dodam też, że słuchaj, nie możemy zakładać, że stopy procentowe będą spadały, a może urosną. To jest ten kredyt, to jest na wiele, wiele lat, a ten okres takiego, znaczy w tym bezpiecznym kredycie 10-letni i w tym kredycie mieszkanie na start też był projektowany też 2 razy po 5 lat powiedzmy, no ale razem 10 lat tych dopłat, kiedy one mają być, a nie wiemy skąd my możemy wiedzieć, jaka będzie sytuacja za 10 lat. Życie jest zmienne. Chciałem powiedzieć, od początku tego wieku, czyli w zasadzie od końca lat 90., samej końcówki, przez 25 lat w Polsce mieliśmy 2 kryzysy na rynku nieruchomości i 3 razy hossę. Tak to wyglądało, bo końcówka lat 90. była hossa, potem była dziura Bałca, ucięcie, kryzys, krach, potem odbicie, potem znowu jazda w dół i potem gdzie. To jest, jak ktoś się interesuje nieruchomościami, to ten roller coaster był i to naprawdę widać. 25 lat tylko, to wcale nie jest jakaś wielka przyszłość. Ja wiem, że jak słuchasz nas i masz 25 lat, to tobie się wydaje, że to jest całe życie, ale przekonasz się potem z wiekiem, że 25 lat w życiu człowieka to wcale nie jest tak naprawdę dużo, a na taki okres, a nawet większy się teraz ludzie zadłużają. Powiem szczerze, że tak można pospekulować o tych politykach. Jak oni szli do wyborów, to PO, czyli tam ta frakcja Tuska, ona się chyba KO nazywa, nieważne zresztą jak oni się nazywają, od Tuska, ta partia, to ona mówiła: tak, wprowadzimy, zresztą sam Tusk, kredyt 0%. No to on tak strzelił. Hołownia powiedział: żadnych dopłat, nigdy nie zgodzę się na żaden program z dopłatami. Nie PiS, tylko PSL, coś tam mówił o kredycie 1,5% i akademiku za złotówkę, to w ogóle już cisza nad tym makiem zasiał. Lewica jest w projekcie. No tak, lewica, ja wiem, ale lewica, ale nie mówi się o tym publicznie bardzo głośno. Lewica znowu chciała budownictwa tego, nazwijmy je, no nie komunalnego, społecznego, nazwijmy, rozwijać, ale nie chciała kredytów z dopłatami. No i teraz po tych wyborach tak, widzimy, ile dostało głosów PO. Trzecia droga, to tak, ja już nie wiem, czy można machać na pożegnanie, chusteczkę wyjąć. Jeżeli oni będą nadal tak niewyraziści, to po prostu będą nikomu niepotrzebni. Lewica,
powiedziałbym cieniutko. W ogóle po tych wyborach, gdzie faktycznie PO odniosło duży sukces, ale tak naprawdę jak widziałem obliczenia, gdyby to się przełożyć na wybory parlamentarne, gdyby to były, ja wiem, że to się tak nie przekłada oczywiście, ale to by wtedy zabrakło 2 głosów do większości w Sejmie obecnej koalicji, więc jesteśmy na granicy i pytanie teraz co, czy ten program zostanie uchwalony z pomocą PiS-u, czy jednak się skończy ten pomysł tego programu, nie będzie, czy też on będzie uchwalony, jak to niektórzy mówią, w takiej formule, żeby nikt na niego nie zasłużył. Jest wola polityczna, czy nie? Jak sądzisz? No właśnie, nie ma żadnej postawy. Tam są jacyś fachowcy, ciągle ci sami zresztą. No, ministrem nowym został kierownik ośrodka ruchu drogowego w Pile, więc chyba czy zastępca kierownika. To jedyna praca pana Paszyka była oprócz działań partyjnych. No, to specjalista od rozwoju. Mam wrażenie, że rzeczywiście coraz to kolejne osoby z obecnej koalicji rządzącej się przekonują do tego, że dopłaty do kredytów są fajnym dopalaczem przed wyborami. Ponieważ brutalnie teraz będę mówić, nie udało się tego kredytu, że tak powiem, odpalić przed wyborami, no to teraz kolejne wybory to niestety są prezydenckie i tutaj jeden z prezydentów się nam wypowiadał kiedyś na temat tego, jak się kupuje mieszkania, ale mam wrażenie, że to raczej nikomu nie pomoże. Ale generalnie jak patrzymy też na Europę, no bo to były wybory do Parlamentu Europejskiego, cała Europa ma podobny problem w tej chwili, że młodych ludzi nie stać w ogóle na kredyt, a najem jest coraz droższy. I to w różnych krajach są różne powody takiej sytuacji, natomiast po prostu krótki opis jest taki, młodych ludzi nie stać na to, żeby mieszkać samodzielnie w większości krajów. Są wyjątki oczywiście, Skandynawia tutaj ciągle jakby radzi sobie z tym bezproblemowo, ale oni też mają inne podejście, ale to co się dzieje... No... Też gorzej, Skandynawia też gorzej wbrew pozorom. Oni mieli podejście takie, że masz 18 lat, to wypadaj mieszkaj na swoim, ale to im się też powoli skończy, bo nie stać pieniędzy, ludzie nie mają pieniędzy. Tak, więc tutaj jest jedna sytuacja. Młodzi ludzie nie są w stanie się wyprowadzić od rodziców, obojętnie czy to będzie najem, czy to będzie kupno własnego mieszkania, najczęściej z kredytem. I w Europie Zachodniej tym główną barierą, że budownictwo mieszkaniowe staje, jest po prostu to, że kredyt zdrożał. I to jest dla większości ludzi już trudne do przeskoczenia, bo dopóki te kredyty były na 1,5% i niżej, to było ok. Teraz jak jest w okolicy 3%, no to tak naprawdę koszty takiej obsługi bieżącej kredytu są dla nich już nie do udźwignięcia. Więc to jest pierwsze. Druga rzecz, o której mówi się zdecydowanie mniej, szczególnie w Polsce, ale więcej się na przykład mówi w Niemczech i to wpływa w Niemczech bardzo na ceny nieruchomości z rynku wtórnego, to jest konieczność remontów. To jest nie tylko efektywność energetyczna, ale po prostu jakość mieszkań. Jeżeli dokładnie to, co mówisz, 25 lat to jest pokolenie, więc standard, w jakim się mieszkało 25 lat temu, jest dla nas dzisiaj nie do przyjęcia. Już pomijając pompy ciepła i usuwanie efektywnych tam w ogóle, prawda, tych emisyjnych z różnych źródeł, no to tak naprawdę my zupełnie inaczej myślimy, czym jest sypialnia, czym jest łazienka. Wbrew pozorom, ja się śmieję, bo zmieniła się definicja balkonu. Teraz na balkonie szukamy prywatności, a moja mama tam ciągle stawia bigos, tylko mrozów już nie ma. Ale słuchaj, włączę się, muszę podyskutować z tobą, bo się totalnie nie zgadzam. Jakim prawem powiedziałeś, że standard tamtych mieszkań był gorszy? 25 lat temu mieszkanie 3-pokojowe miało prawie 80 metrów i miało oddzielną kuchnię, budowane nowe. Ja mówię tutaj, co było w budowie. Może było z trochę gorszych materiałów zrobione, nie za bardzo, ale powiedzmy trochę. Wcale nie znaczy, że było budowane w technologii, która się prędzej rozpadnie niż obecna. Nie, ona po prostu, no, załóżmy trochę gorsza, trochę cieńsze ściany, nieważne. Dzisiaj mieszkanie 3-pokojowe budowane przez dewelopera. Mamy w ofercie super mieszkania, 53 metry, kuchnia w salonie. To jest poprawa standardu? To jest, my zmierzamy do tego, że będziemy mieli mieszkania wielkości 2 tatami. Tatami to jest taka matta do spania w Japonii i tak się liczy, ile tam osób ułożysz na podłodze, tak duże masz mieszkanie. Malutkie mieszkania w tym bogatym kraju mają. I jeszcze do jednej rzeczy wrócę, bo akurat zrobiłem, poprzednia audycja nasza, obejrzyjcie sobie, jest na temat tego, co Platon sądzi o demokracji oraz o wymieraniu, zanikaniu klasy średniej.
w moim pojęciu niestety zmierzamy w kierunku tego, że rozwarstwienie następuje ogromne, znika klasa średnia, a znikająca klasa średnia to jest właśnie objawem jest to, że tych młodych nie stać na mieszkania i to wszystko zmierza w moim pojęciu w nie najlepszym kierunku. Ja nie mówię o mieszkalnictwie, tylko mówię o tym, jak w ogóle wygląda ta sytuacja. Jeżeli się sprowadza pomysł czterodniowego tygodnia pracy, ale mówi się, ludzie niech pracują 4 tygodnie, ale firma w związku z tym musi iść 7 dni w tygodniu, no to znaczy, że jedni w ogóle się w rodzinach nie będziemy spotykali, nie będzie weekendów, bo będą te dni się mijały. A dlaczego tak jest robione? Dlaczego chcą ten tydzień skrócić pracy? Bo też widziałem takie opracowania, gdzie obliczono, że ta ilość stanowisk pracy, która jest w tej chwili, to jest, osiągnęliśmy maksimum stanowisk ofert. Nie będzie tych ofert pracy przybywało, będą w związku z robotyzacją, informatyzacją i tak dalej, rozwojem nowych technik, te stanowiska pracy maleć. W związku z tym, żeby ludzie wszyscy nie zrobili rewolucji, no to trzeba wprowadzić im krótszy tydzień pracy, ale będą mniej zarabiali. Oddaję Ci głos, Hanna, ale odniesiesz się do zaniku klasy średniej? Nie tyle do zaniku klasy średniej, co tak naprawdę ja mówiłam o tym, że nasze oczekiwania wobec mieszkań się zmieniają i tak naprawdę o ile jeszcze przez ostatnie, ja się śmieję, że do niedawna polskie firmy meblarskie, które produkowały meble tapicerowane, były potentatami w Europie, ponieważ my wszyscy mieliśmy rozkładane łóżka do spania. Teraz jednak nawet młodzi ludzie chcą mieć po prostu sypialnię, a nie spać w tym salonie, który stał się już po drodze kuchnią, zgadzam się. Także no to jest trochę inne oczekiwanie na tym polu, bym powiedziała, bo metraż i rozkłady, zgadza się, cały czas mamy podobne. Dostawiamy nowe sprzęty. W kuchni się okazuje, że trzeba trochę więcej miejsca, w łazience nagle poza pralkami doszły nam jeszcze suszarki często, więc tutaj to nam się, oczekiwania od tej strony się zmieniają. Natomiast wracając do tego, co się będzie działo dalej, no mieliśmy spójrzmy tak naprawdę wstecz, te programy wsparcia kredytobiorców dotyczą tylko mieszkań w blokach i czasami w niektórych w tych propozycjach było wsparcie w budowie domów jednorodzinnych. Z reguły mniejszych domów, gdzieś w takich miejscach, gdzie nawet działki były tańsze, albo ktoś już miał działkę jako wkład własny. Więc rzeczywiście tutaj zaczynamy zahaczać trochę o planowanie przestrzenne, ponieważ pod bloki rzeczywiście jest coraz mniej działek w dużych miastach, albo trzeba wykorzystywać te, które na przykład już częściowo były zabudowane i dogęszczać albo burzyć starsze budynki. Natomiast mamy niby w gminach, w planach zagospodarowania jest bardzo dużo przestrzeni, żeby budować domy jednorodzinne, tylko że żeby zbudować funkcjonujący dom jednorodzinny, potrzebujemy wody. Co najmniej wody, prądu, wody i najlepiej jeszcze kanalizacji. I tutaj rzeczywiście robi się z planowaniem przestrzennym i z przygotowaniem działek w gminach robi się rzeczywiście trudno. Także jestem ciekawa, bo jednocześnie zmieniamy w ostatnich latach wszystko. I kodeks budowlany teoretycznie miał być już wielkie konsultacje, przecież ja pamiętam, były przeprowadzane i planowanie przestrzenne nam się zmieniło 2 razy co najmniej. I w tej chwili zmieniają się zasady finansowania budowy też domów i wymogi te takie środowiskowe różne, więc tutaj jakby przechodząc do tego planowania przestrzennego rzeczywiście jest to coraz większym wyzwaniem, żeby choćby dobrze to projektować, żeby znowu nie stawały te domy w środku pola i w momencie, kiedy sąsiad zaczyna podlewać trawnik, to ja nie mam wody. Więc to jest... Znaczy chciałem powiedzieć tak, bo tu poruszyłeś kilka tematów. I jedna krótka uwaga. Zmiana składu w Parlamencie Europejskim jest niewielka. W sumie chyba ja sobie wierzę, że ta stara koalicja, która była, będzie nadal rządzić, chociaż trochę więcej tej prawicy tam się dostało. Ale już też niektórzy sobie zdają sprawę, na przykład, że nie można zbić kapitału politycznego na temacie klimatu i tego chorego zielonego ładu. Oglądałem po wyborach w Niemczech, akurat niemieckie takie badanie, gdzie oni pokazywali, jakie tematy były dla głosujących najważniejsze i jak się zmieniło. I znaczenie na przykład właśnie tej
polityki klimatycznej minus 9%, największy spadek. Ludzie się po prostu przestają tym interesować. Albo są wściekli. Dlaczego są wściekli? Bo przecież, powiem to, te chore przepisy wprowadzone po prostu w szczytnej idei powodują, że tak, powiedziałaś, że tych biednych, nawet na zachodzie, młodzieńców nie stać na mieszkania. To jeszcze im się funduje wymagania, że mieszkania mają być znacząco droższe w budowie. O na przykład 10-15%. To zależy jakie rachunki, ale to może tak być nawet o 20%. Wpiera się jakąś ideę pomp ciepła, które są tylko dlatego działają, że jest sztucznie zaniżona cena energii elektrycznej, której jest czasami za dużo, bo jest za dużo tych paneli, w ogóle nie wiemy co z tym robić, nie potrafimy tym zarządzać. Żeśmy wpadli w jakąś lukę, w jakąś matnię, podnosimy ceny budowy, czyli jeszcze bardziej te mieszkania się oddalają i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie i ludzie to zauważyli. Co do terenów, na których budowlanych powiedziałeś, że ich nie ma. Terenów jest, jak się rozejrzymy po Warszawie, to tu jest mnóstwo łąk, pastwisk, innych rzeczy. Stolica Europy, ale poszatkowane, podzielone w układy takie jak to było na wsi, drodzy mieszkańcy Wawra, wieś Warszawa, czy tam Białęki, tak to wygląda. Na takich gruntach się nic nie da zbudować. Gminy, nie tylko te, ale inne, to lepiej nie róbmy scaleń, to jest męczące, to w ogóle ludzie nas zabiją. Przeznacza się te tereny w mieście pod zabudowę typu wiejskiego. No przecież miasta polegają na tym, że jest koncentracja. I to, co powiedziałaś, czyli mamy ziemię, tylko przepisy i działania powodują, że tej ziemi nie ma. Fizycznie jest jej pełno. Zwłaszcza na Mazowszu, gdzie przecież Warszawa to same piaski. No prawie, powiedzmy, prawda? No to jest właśnie to wyzwanie. Ja mówiłam, że po prostu w planach zagospodarowania przestrzennego jest bardzo mało działek pod zabudowę wielorodzinną, pod bloki. I dlatego, jeżeli robimy programy, które mają wspierać zakup mieszkania w blokach, no to tutaj warto by było najpierw odblokować to, żeby dało się te bloki budować, bo tak, w planach zagospodarowania ziemi przeznaczonej pod mieszkania, ale jednorodzinne domy jest dużo, tylko znowu tak, zgadzam się z Tobą, nie jest uzbrojona, nie mamy tego przygotowanego sensownie, żeby nam się dało budować osiedla, a nie wagony, tak, tramwajowe niemalże. Ale to jeszcze osiedla i ta ziemia przeznaczona pod te bloki, to nawet w Warszawie, przepraszam, że ja ciągle mówię o Warszawie, ale mogę mówić o innych miastach, ale w Warszawie ta ziemia to jest jakieś diabła na kuliczkach, szkoły to nie widać żadnej, sklepów też jakieś dwa sparszywiałe małe sklepiki osiedlowe, kina nie ma, do basenu wszędzie trzeba pojechać. Co nie chcesz zrobić, to musisz wsiąść w samochód i pojechać, bo nawet autobusu specjalnie nie ma, bo do autobusu masz kilometr, a on też przejdzie raz na pół godziny. Tak wygląda to mieszkanie, to jest miasto? To jest stolica? Tak wygląda rozwój miasta? Nie wiem. A ludzi dodatkowo, powiedzieliśmy, że biednieją, to ich nie stać na mieszkania, a ich ma być stać na domy, które są większe. No to ja wiem, że domy się buduje taniej troszeczkę niż mieszkania, czy też sprzedaje się taniej za metr kwadratowy, no bo tam jest mniejsza przebitka, ale ja nie wiem, czy miasto się w ogóle ma rozlewać. To jest kolejne pytanie do Ciebie. I to jest właśnie też planowanie przestrzenne. Niestety także tutaj wolałabym jednak od tego troszeczkę uciec, bo planowanie przestrzenne to nie jest akurat moja mocna strona i dziedzina, którą się zajmuję. Ja po prostu widzę, jaki to ma wpływ na to, co udaje nam się budować. Natomiast wracając, tak, w miastach, średnich, dużych miastach, na przykład tereny po PKP są w ogóle, nie mogą być objęte planami zagospodarowania. Po prostu PKP jest szare i tak, nie widzi tego plan, a te tereny są i można było je wykorzystywać. Tak samo lasy, jeżeli są rzeczywiście lasami, już terenami leśnymi należącymi do jakiejś instytucji państwowej, no to lasów też nie można tak naprawdę zagospodarować. Z jednej strony się z tego cieszymy, bo osoby, które mieszkają obok, no nie zabudują, nam jest gdzie wyjść na spacer, fajnie, no ale z drugiej strony dokładnie ci inni, którzy są gdzieś zbudowani za tym lasem, mają dłuższe dojazdy. Także to planowanie i to, co gminy się orientują w tej chwili, i duże miasta, i mniejsze gminy się orientują, że po prostu lepiej trzeba planować tą przestrzeń, bo nie da się wtedy tego ogarnąć sensownie z usługami. A tak naprawdę to, co najbardziej w tej chwili gminy boli, to wspieranie starszych mieszkańców, którzy gdzieś mieszkają dalej.
bo to już trzeba robić i jest duży problem, żeby po prostu do nich dojechać, to zajmuje czas, to kosztuje, żeby tam jakiś pracownik pomocy społecznej po prostu dojechał i to jest wielkie wyzwanie, także jak to będzie wyglądać? Znaczy ja myślę, że dwie podstawowe rzeczy jeszcze chciałabym wrócić do naszego tematu. Jednak ponieważ deweloperzy myślą w tej chwili i raczej kalkulują, że nie będzie dużego wsparcia kredytobiorców, w związku z tym nie będzie zwiększonego popytu, tylko on się będzie zmniejszał, no to deweloperzy stwierdzają, że nie ma sensu na dużą skalę rozpoczynać budów, skończyć trzeba to, co było zaczęte, to na co ewentualnie mamy pozwolenie, ale ostrożnie. I niestety nowych budowanych mieszkań będzie więcej. Tutaj jest zawsze regionalne zróżnicowanie. W Więcej czy dużych mniej tych miastach mieszkań chciałaś powiedzieć? nie będzie więcej Nie budowanych będzie znacząco, więcej, nie no tak. będzie rosła ta liczba, po prostu będą dokańczane budowy. W dużych miastach, tam gdzie był w ogóle rynek deweloperski, no to jeszcze tak, będą rozpoczynane, bo jeszcze są pozwolenia na budowę, więc to się będzie toczyło. Natomiast w mniejszych miejscowościach, no to tutaj druga rzecz jest taka, że po prostu z mniejszych miast uciekamy do dużych. Więc ja się śmieję, że rynek nieruchomości zawsze znajdzie się miejsce, gdzie ceny spadają i zawsze znajdzie się miejsce, gdzie ceny rosną. No to prawda. Z tym, że z tymi cenami mieszkań to też jest tak, że jeżeli kupują ci majętniejsi, to nam teoretycznie się wydaje, że mieszkania drożeją, tylko że jest mniejszy obrót po prostu i o tym trzeba pamiętać. Deweloperzy akurat teraz ostatnio to nawet dość śmiało zaczęli te budowy, jakby takie ożywienie, bo oni wpadli w sen zimowy w 2022 i na początku 2023 roku, ale no, ja znam te same obawy, bo o tym rozmawiamy, właśnie oni się obawiają tego, co dokładnie powiedziałaś i tak trochę się patrzą, będzie ten kredyt, nie będzie, budować, nie budować, to jest, ale jest też takie pytanie, bo wracając do tego planowania przestrzennego, muszę Państwu powiedzieć, że przecież jeszcze to minister Buda, jego zasługa, duża reforma w ustawie o planowaniu przestrzennym, moim zdaniem trochę niedokończona, bo skutkiem tej reformy są właśnie te plany ogólne, przechodzenie do likwidowania WZ-ek. To wszystko moim zdaniem jest słuszne. Takie powiedzenie o planowaniu trochę, założenie przynajmniej, żeby planowanie obejmowało, odnosiło się do faktycznych potrzeb gminy, a nie było takiego rozproszone do koncentracji, to wszystko jest słuszne. Tyle, że też zapomniano o jednym. No dobrze, mamy ziemię, policzyliśmy, że ta ziemia spełnia warunki budowlane, mamy wystarczająco dużo ziemi wolnej, jeszcze tych luk niezabudowanych, no to ale jak skłonić ludzi, żeby tę ziemię sprzedali pod budowę? O tym nie pomyślano, a to się odnosi do tematu podatki i opłaty za obrót nieruchomościami, ale przy okazji, żeby już się nie rozdrabniać, wrzucę od razu temat ustawa o ochronie praw lokatorów. Przecież wszyscy wiedzą, wszystkie rządy wiedzą, że to jest gniot po prostu. Czy sądzisz, że ktoś się odważy ją jednak zmienić, patrząc się po tych wyborach na wyniki, czy nie? I te podatki, czy ktoś się odważy ruszyć? No to idąc od najstarszych, to takie wzrosty w produkcji, spadki w produkcji, to jest taka czkawka legislacyjna, jak to się ładnie mówi, czyli nagle będzie, uwaga, będzie deweloperski fundusz gwarancyjny, łup, deweloperzy zaczynają budowy, żeby tylko się wyrobić przed. Teraz przecież zmiana warunków technicznych w rozporządzeniu, no to wszyscy deweloperzy musieli zaczynać te budowy, żeby jeszcze zmieścić się w tych starych warunkach technicznych, prawda? Więc zgadza się, teraz do końca czerwca zdaje się mają ostatnią szansę. Więc tutaj jest ten wzrost tej produkcji i tak naprawdę rzeczywiście deweloperzy bardziej patrzą z rozpoczynaniem budów na warunki prawne niż na rzeczywiste zapotrzebowanie. Więc jak przechodzimy do planowania przestrzennego, w tej chwili ta reforma, ja będę cały czas podkreślać, że z punktu widzenia mieszkaniówki, mamy mieć to w ten sposób, żeby gminy nie planowały sobie gigantycznych terenów właśnie mieszkaniowych, bo po prostu tak, bo chcemy być dużą gminą, mamy 3000 mieszkańców, ale zaplanowanych terenów tej chłonności tak zwanej mamy na 23 na przykład.
no jest mało prawdopodobne, że ta gmina tak się rozrośnie nagle, jeżeli nie jest tuż przy jakimś dużym mieście. Więc w tych zasadach planowania przestrzennego teraz, które właśnie zaczynają tutaj w Instytucie koleżanki, koledzy robią plany zagospodarowania dla gmin i liczą różne rzeczy, to okazuje się, że zasady są fajne, zgadzam się, żeby gmina planowała według potrzeb, tylko pierwsza rzecz, że tak naprawdę nie mamy pojęcia o tych potrzebach, a po drugie, po prostu, jeżeli bazuje, to była dyskusja właśnie z koleżanką, która wylicza to ile osób tak powinno mieć możliwość zamieszkania na danym terenie, no to bazuje się na danych z meldunków. A dane meldunkowe już od jakiegoś czasu, no nie do końca, delikatnie mówiąc, odpowiadają rzeczywistości tego, ile osób mieszka albo nie mieszka, bo w przypadku mniejszych gmin, no to jest tak, że mają zameldowanych więcej osób niż faktycznie mieszka, a w przypadku dużych miast jest tych osób zdecydowanie więcej niż jest zameldowanych. Także bazowanie niestety, o ile zgadzam się z tym, że fajnie jest, żeby te gminy nie odlatywały z tymi planami i nie planowały bardzo dużego dogęszczania, znaczy to nawet nie dogęszczanie, to były po prostu przeznaczanie terenów bez uzasadnienia, tak? No więc żeby tutaj to powiązanie z liczbą mieszkańców i z potrzebami, żeby było, no to te dane, które mamy, na podstawie których trzeba to wyliczać, no to w przypadku Warszawy się okazuje, że właściwie nie powinniśmy przeznaczać nowych terenów, bo właściwie nie ma zapotrzebowania, bo dla mieszkańców wystarczy zameldowanych. No bo ludność Warszawy się nie zmienia, nawet spada. Dokładnie. Ale to jest oczywiście cud, bo jak chodzę po ulicach, to widzę zupełnie co innego. I to masz rację. Zamawia Warszawa badania dotyczące liczby osób przebywających albo wjeżdżających do Warszawy na podstawie danych z przekaźników telefonii komórkowej, ile takich, że tak powiem, urządzeń wjeżdża do Warszawy. No i tutaj te różnice, to jest z tego, co ostatnio patrzyłam, ponad 250 000 osób więcej jest niż w stosunku do danych zwykłych, a wjeżdża do Warszawy w ogóle jeszcze więcej codziennie. No wiadomo, bo ten przez cały Wianuszek też tak. w dużej części przyjeżdża do Warszawy, chociaż jest też taki ruch, że mieszkasz w Warszawie, a jeździsz do pracy do Łomianek na przykład. To w obie strony jest ta podróż, natomiast I teraz przeskoczę dalej do tego, co poruszyłeś, bo tutaj jakby rzeczywiście, no to budujmy bloki najlepiej wielomieszkaniowe, żeby było taniej, no to najlepiej na wynajem, bo wtedy jest elastyczniej. Ten budownictwo społeczne, czy mieszkalnictwo społeczne generalnie ma polegać na tym, że tam nie będzie instytucji, które mają na tym zarabiać. Zarabiać czy to dla swoich udziałowców, czy zarabiać dla podmiotów rynkowych, czyli to TBS-y są to spółki, które mają właśnie działalność nie dla zysku, spółdzielnie mieszkaniowe również, jeżeli coś zarobią, to z reguły przeznaczają to na zaspokojenie potrzeb tych swoich członków, mieszkańców, czyli albo na fundusze remontowe, albo na obniżenie opłat. Więc to jest to budownictwo społeczne, gdzie nie ma tego zarobku. Ale czy to będzie funkcjonować? No to jest właśnie problem, że żeby sensownie robić budownictwo społeczne, trzeba mieć sensowne zasady najmu. I tutaj rzeczywiście dochodzimy do ustawy o ochronie praw lokatorów. Mamy w tej chwili dosyć ciekawy ten projekt o wspieraniu społecznych form rozwoju mieszkalnictwa i tak dalej. Tam są te akademiki też. Bardzo, bardzo się właśnie przy analizie pokoje w akademikach będą udostępniane na takiej zasadzie jak pomieszczenia tymczasowe dla osób eksmitowanych obecnie, według tego projektu ustawy. Także ciekawy, że tak powiem, wstęp do samodzielnego życia. Więc moim zdaniem... przygotowuję, bo jak nie będziesz spłacała kredytu, to cię czeka eksmisja, więc to za młodu trening, potem będziesz wiedział, jak żyć, to dlaczego nie? No, nauka przez praktykę. Moim zdaniem rzeczywiście jest pewien problem polegający na tym, że żaden z polityków nie chce ruszyć ustawy o ochronie praw lokatorów. I to, co jest głównym problemem, to tak naprawdę ustawa o ochronie praw lokatorów, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale jest największym problemem dla gmin. Bo o ile na rynku można zawsze zweryfikować najemcę, sprawdzić jakie ma zarobki, czy jest w jakiejś bazie dłużników. Tak, w życiu się dużo zmienia, ale generalnie raczej bierzemy takich ludzi, którzy mają dochody, zostają najemcami. Jak ktoś nie ma dochodów, no to trudno będzie znaleźć. Jeżeli ktoś jest właśnie na tej liście, takim w katalogu osób chronionych przez ustawę, też jest mu trudniej znaleźć mieszkanie na wynajem.
Natomiast gmina ma po prostu osoby, które no nie radzą sobie na rynku na pewno, a często nie mają dochodów. W związku z tym ustawa o ochronie praw lokatorów jest najbardziej kosztowna dla gmin. Jeżeli popatrzymy na statystyki dotyczące eksmisji, no to gminy wykonują najwięcej eksmisji, co też wiąże się z kosztami, już pomijając powód, czyli po prostu zadłużenie z tytułu niepłacenia czynszu, co nam się kumuluje i liczy. Ale tutaj jeszcze dodam, bo na tym rynku najmu prywatnego ta ustawa również ma wady i nie mówię o tym teraz, co wszyscy mówią, a to jak ja mam się pozbyć niepłacącego lokatora. Problem jest również dla tych lokatorów, bo tak to powiedziałeś po cichu i może nie każdy dosłyszał, ale na takim rynku wolnym, jak się ktoś dowie, że ty jesteś matką samotną z dzieckiem, to jesteś pierwszą kategorią, której nie należy wynająć mieszkania. Nie daj Boże, masz psa lub kota, to w zasadzie należy ciebie zlikwidować z wynajmu, chociaż akurat ci, którzy mają psy, są jednymi z lepszych wynajmujących, bo takich nikt nie chce przyjąć, że oni z lepszych najemców, bo takich nikt nie chce przyjąć, że oni po prostu starają się płacić, bo wiedzą, jaki mają kłopot z wynajęciem, więc bierzcie tych, co mają psy. Chociaż jakiś pies może wam coś zniszczyć, to też tak może być. Ja przyznaję, że też polecam osoby, które mają zwierzęta, ponieważ te osoby są przyzwyczajone do regularnego sprzątania. No to też, ale powiedzmy sobie, że ustawa o ochronie praw lokatorów w obecnej formie i też cała otoczka prawna. Co z tego, że masz najem okazjonalny, jak spróbuj wyeksmitować tego człowieka, chociaż masz rację. No to nikt ci nie pomoże. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie przyjedzie szeryf i ci pomoże się w 3 miesiące pozbyć lokatora. Jak to mój kolega mówi w Stanach Zjednoczonych, on pracuje w takim biznesie. Tomek, jak u nas jest ciężko, 3 miesiące ktoś nie płaci, to ja się go, 3 miesiące to on się pozbywa łącznie z nakazem eksmisji i z szeryfem i z przełożeniem tych rzeczy do depozytu. Spróbuj to zrobić w Polsce, no to się okaże, że to nie jest tak, a ten depozyt jeszcze zapłaci ten najemca, a nie wynajmujący. Spróbuj to zrobić w Polsce i na tym przecież tak naprawdę cierpią właśnie też najemcy, bo spora liczba osób woli mieć pustostan, trzymać swoje mieszkanie odziedziczone, a niech 5 lat, mogliby je puścić w najem, ale nie, niech ono stoi 5 lat, puste, Józia dojrzeje, to dostanie to mieszkanie, zamieszka, a ja nie chcę mieć problemu z lokatorami. Tak to jest. Każdy kij ma 2 końce i mówisz, że tego nikt nie ruszy, bo jest chyba strach wśród polityków i się zastanawiam, a kto poruszy problem reformy podatków i powiedzmy wreszcie to słowo, podatku katastralnego. No, to ja już teraz słyszę, kataster nas zniszczy. To jednak wrócimy. Tak naprawdę ja będę mówić cały czas, kataster jest po prostu podatkiem od nieruchomości. Kataster to jest rejestr nieruchomości. Jak mamy te nieruchomości wypisane, no to możemy tam dopisać każdemu odpowiednio co roku staweczkę. Generalnie cyfryzacja rzeczywiście, tutaj są jeszcze inne problemy w tej chwili z cyfryzacją tych wszystkich rejestrów, bo do dzisiaj w tej chwili, jeżeli kupujecie Państwo mieszkanie, dom, no to tak naprawdę zgłaszacie się o wymiar podatku z reguły do gminy, albo dzieje się to już częściowo automatycznie, bo to właśnie ta cyfryzacja postępuje. Nie ma takiego scentralizowanego rejestru. Jak zaczął liczyć ostatnio Adam Czerniak z SGH, tak naprawdę poniżej 3,5% nieruchomości rocznie w Polsce mieszkaniowych podlega jakiemuś obrotowi, gdzie one są wycenione w trakcie, więc mamy jakieś dane. Więc tak naprawdę jedną z metodologii nakładania podatku na nieruchomości jest podatek od ich wartości. Ale tak naprawdę w Polsce mamy podatek od nieruchomości, ale uwaga, od sposobu ich użytkowania. Więc jeszcze raz, od sposobu ich użytkowania, a nie na przykład od sposobu możliwego ich wykorzystania w planie zagospodarowania przestrzennego. To jest ogromna różnica, bo to znaczy, że bogacz płaci taki podatek, a biedak może zapłacić tak ogromny podatek. Zgadza się? Czy mam rozwinąć ten przykład? No to jest sposób użytkowania. No, nieruchomości na przykład rolne, wykorzystywane na działalność rolniczą, czy to będą budynki, czy to będą grunty, są rzeczywiście opodatkowane bardzo nisko, ale generalnie nawet podatki od nieruchomości wykorzystywanych na działalność komercyjną, jakąś usługową, użytkową, nadal w Polsce mamy, uwaga, stosunkowo niskie. Ja będę się jednak tego trzymać, bo 30 parę, w tej chwili 33 zł za metr kwadratowy budynku plus podatek od gruntów, no to
największe biurowce, które owszem mają tam, prawda, 30 parę pięter, no to oni zauważą, ale te nieruchomości również zarabiają w jakiś sposób. Więc nieruchomości wykorzystywane na cele służby zdrowia, edukacji mają zdecydowanie niższe te podatki. Także no rzeczywiście mieszkaniówka jest w jednej z tych kategorii, które mają najniższe. I tak naprawdę to, co trzeba by było się zastanowić poważnie w tym systemie, który mamy, bo wprowadzenie w tej chwili podatku od wartości po prostu jest proceduralnie trudne, bo trzeba by było te nieruchomości jakoś wycenić i to w Polsce automatycznie się jeszcze zrobić nie da, prawo na to nie pozwala. Natomiast doprecyzowanie tego systemu, który mamy, może już być trochę inne, więc minister zapowiedział finansów, że tutaj zmian w metodologii nie będzie, czyli prawdopodobnie to, że będziemy płacić od sposobu korzystania z tej nieruchomości, nam się nie zmieni, ale robią nam się w tym bardzo ciekawe wyłomy. Ja zajmując się mieszkaniówką, no to jest coraz więcej gmin, które na przykład widząc, że mieszkanie zostało kupione przez firmę, albo tutaj jest jedyny problem, jednoosobową działalność gospodarczą, uznają, że jeżeli to jest jakaś firma, tak, spółka, no to spółka nie ma własnych potrzeb mieszkaniowych, więc dowolna nieruchomość, którą spółka posiada, jest wykorzystywana na cele komercyjne. No tak, ale posłuchaj, to nadal już te podatki, to ja wiem, bo to dyskusje były, czy na przykład jak wynajmuję to mieszkanie komuś i na jakiej zasadzie, czy to ma być dla moich pracowników, czy to są potrzeby życiowe, czy to ma być mieszkanie, to szaleństwo z tymi podatkami, które są po prostu niejasne. Ale mamy tak, renta planistyczna i do 30% wzrostu wartości z tytułu niby wzrostu wartości z zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sprzedasz w ciągu 5 lat. W związku z tym nikt nie sprzedaje w ciągu 5 lat. Tak to wygląda. Gminy, większość gmin, nie wszystkie, od razu powiem, uchwalają sobie maksymalną stawkę tej renty, a jak była gmina, która uchwaliła, że 0, to powiedziano jej, że 0 jest nielegalne, bo ustawa mówi, że ma być opłata do maksymalnej, więc dobrze uchwalili sobie 0,1. To jest chore, to jest antyrozwojowe. Wszystkie opłaty adiacenckie też są antyrozwojowe. Płacisz za podział swojej własnej działki, jakby ci państwo jakąś łaskę zrobiło. Dlaczego? Bo chcesz swoją działkę, kawałek dać dzieciom, to jeszcze nie dość, że jakaś darowizna, to jeszcze w dodatku zapłacisz o wzrostu wartości tych działek. No przecież zastanówcie się nad tym. To wszystko jest zresztą, a niskie podatki, tak jak ty powiedziałeś, niskie podatki odliczone od sposobu wykorzystania. To znaczy, jak mam hektar terenu w środku Warszawy, w Śródmieściu, to zapłacę prawie zerowy podatek, bo po prostu no mam tam hektar, ale on leży odłogiem, to jest pustka. Nie może leżeć odłogiem, musi być rolny. No dobrze, to marchewka rośnie. I słuchajcie, a tam może stać ogromny wieżowiec, parę wieżowców może stanąć. To jest a ktoś prowadzi sklepik na peryferiach Warszawy i on prowadzi 100-metrowy warzywniak i on płaci większy podatek od tej nieruchomości i wcale też ja nie popieram łupienia opłatami wszystkich przedsiębiorców za przedsiębiorstwa i tak już płaci liczne podatki, to dlaczego jeszcze ma być obciążony podatkiem gruntowym? Przecież ten przedsiębiorca, podatkiem od nieruchomości, przepraszam, przecież ten przedsiębiorca już płaci ten VAT i PIT albo CIT, w zależności od jakiej formy zatrudnia ludzi, no to jeszcze mu dowalmy podatek. 3000 na przykład opłaty za taki sklep, warzywniak, wyskoczyć raz w roku, to wcale nie są jakieś grosze dla kogoś, kto handluje pietruszką. To nie jest mała opłata. To tak na to trzeba spojrzeć. Co innego, jak tam jest jakiś jubiler, który może zarabia bardzo drogo, ale to jest ta sama stawka. Czy masz warzywniak, czy handluj, czy robisz wyroby ze złota, wszystko jedno, płacisz tyle samo. Tu nie masz żadnej logiki, a jeżeli... Tu ja jeszcze wrócę, bo tutaj porównujemy rzeczy użytkowe, ja będę się czepiać mojej mieszkaniówki, no to w tej chwili sytuacja w mieszkaniówce jest taka, że jeżeli jest firma, fundusz, jakkolwiek ją nazwiemy, która powiedzmy ma budynek, nie wiem, z 12 mieszkaniami na wynajem, to tak naprawdę po pierwsze będzie płacić wyższy podatek od nieruchomości, ponieważ jest firmą i wykorzystuje ten budynek na cele swojej działalności, mimo że tam ludzie fizycznie potem mieszkają. I mają wyższy z tego powodu? Od razu, bo ten podatek jest przecież przerzucony na mieszkańców.
Tutaj nie będę dyskutować, co jest przerzucone. W każdym razie no, osoby fizyczne, które mają mieszkania, wynajmują, no to od razu tutaj jakby są w lepszej sytuacji, ponieważ one raczej będą mieć ten podatek niski, tak, na cele mieszkaniowe. Jeżeli ta firma w dodatku będzie się rozwijać i nagle postawi budynek na 100 mieszkań, no to uwaga, trafi pod podatek od centrów handlowych dodatkowo jeszcze, czyli duża powierzchnia na wynajem. Więc jeżeli z jednej strony planujemy w Polsce wprowadzenie REIT-ów, REIT-ów, teraz to już się nazywają SIN-y, tak, spółki inwestujące w najem nieruchomości, i traktujemy je tak samo jak podmioty, które zajmują się centrami handlowymi, bo de facto to jest ten sam podatek, no to jeżeli te firmy miałyby konkurować ze zwykłymi Kowalskimi i innymi osobami, które wynajmują prywatnie, no to niestety prawdopodobnie będzie droższe, a jeszcze będziemy oczekiwać, że te firmy wygenerują zysk dla swoich akcjonariuszy. Więc tutaj jakby jeżeli z jednej strony dążymy do tego, żeby te mieszkania były bardziej dostępne, żeby czynsze najmu nie rosły, tak, można to zrobić wprowadzając po prostu więcej mieszkań na rynek najmu. Natomiast te obciążenia podatkowe w tej chwili są tak skonstruowane, że to nie zachęca dużych przedsiębiorstw, tylko właśnie najlepiej funkcjonują zwykłe fizyczne osoby, które kupują mieszkania na wynajem i wynajmują je w takim najmie prywatnym, detalicznym. Przez co ten najem nie jest tak do końca profesjonalny, bo ja bym wolał, gdybym był najemcą, jest, chociaż działa, jednak jest trochę tych firm, kilkadziesiąt tysięcy takich mieszkań, ten najem instytucjonalny. On jest bardziej, powiedziałbym, cywilizowany, bo właściciel takiego budynku po pierwsze jest stabilny emocjonalnie, jemu żadna córka nie wróci i nie będzie potrzebowała tego mieszkania. Jak lokator płaci i nie rozrabia, to jest mile widziany. Takie budynki można też budować specjalnie pod potrzeby na przykład tych najemców, czyli w ogóle pod najem, mogą być jakieś sale do gimnastyki, mogą być pralnie, mogą być różne takie udogodnienia i to takie typowo przy zarządzaniu profesjonalnym mogą być ciekawszą rzeczą do mieszkania takie budynki. I już zmierzając powoli do końca tej audycji, bo wróćmy jednak do tematu. Ja bym jednak tutaj zrobiła tą pętlę, właśnie. I jeżeli daj mi jednak ją zrobić, a potem ty zrobisz swoją. Ja chciałem powiedzieć tak, bo najem i czy jest szansa, że zostanie zrealizowany pomysł Lewicy na to budownictwo społeczne? Po pierwsze, czy zostanie wprowadzone ustawodawstwo w tym układzie? No nie wiemy, zobaczymy, czy Lewica się przybije, a po drugie, po trzecie, czy będą pieniądze i czy będą tereny i po czwarte jeszcze, czy w ogóle jest zdolność do stworzenia i zarządzania takimi tysiącami mieszkań, bo to ponad 100 000 mieszkań zdaje się w projekcie Lewicy jest. Więc dokładnie takie budynki, które miałyby dodatkowe usługi na wynajem, dobrze zarządzane, bo tutaj to zarządzanie jest kluczowe jednak. Można wybudować średnio, ale przy dobrym zarządzaniu to będzie funkcjonować sensownie. Można wybudować świetnie, ale przy kiepskim zarządzaniu to nie będzie dobrze działało. Pierwsze, co widzimy już patrząc na gminy w instytucie. Gminy zauważyły konieczność, rzeczywiście. Nie do końca chcą budować mieszkania komunalne, czyli tak, gdzie czynsze są bardzo niskie, bo radni gmin z reguły widzą, że tak naprawdę dla gminy to są dodatkowe koszty. Natomiast te mieszkania społeczne, gdzie mają się samofinansować, gdzie ewentualnie już w tej chwili są dostępne pewne dopłaty do czynszów najmu dla osób, które na przykład mają jakieś trudności, czy przejściowe, czy trwałe, więc gminy widzą, że byłoby sensowne, gdyby było to społeczne mieszkalnictwo. Jest zainteresowanie ze strony większych gmin, żeby jednak budować. Prawdopodobnie rzeczywiście to i tak będzie zlecane, tak jak wszelkie roboty publiczne, tak, czy drogi, czy jakieś inne infrastrukturalne rzeczy. Tak samo budowa bloków takich z mieszkaniami społecznymi będzie na pewno zlecana z reguły tym, którzy się na tym znają, czyli prawdopodobnie deweloperom, którzy, uwaga, są chętni, żeby nawet startować w takich, bo dla nich po prostu to jest to, co robią, tak, budują kolejne budynki z mieszkaniami i na tym zarabiają. Deweloper to jest akurat mało potrzebny. Generalny wykonawca jest bardziej potrzebny. Deweloper w swojej strukturze i tak zatrudnia najczęściej generalnego wykonawcę. Wielki deweloper sam jest generalnym wykonawcą.
po co tą marżę płacić deweloperowi, za co to już generalny wykonawca bierze swoje 5%. Zobaczymy właśnie, czy ktoś organizujący cały proces, nie tylko samą budowę, ale również wcześniejsze wszystkie pozwolenia, bo tak samo będzie to dotyczyć wszystkich pozwoleń na budowę, projektów i tak dalej, no to będzie ktoś, kto będzie to organizował. Na pewno na mniejszą skalę będzie to wtedy działalność niż taka deweloperka w tej chwili. Więc to budownictwo społeczne zyskuje coraz większą przychylność polityków. Co ciekawe, zyskuje też przychylność młodych osób, które stwierdzają, że tak, od takiego stabilnego wynajmującego, to oni by chętnie wzięli, jeżeli by te czynsze jeszcze w dodatku były ciut niższe, najlepiej niż na rynku. Więc zobaczymy. Ja myślę, że rzeczywiście jest ciekawy zwrot w tej chwili, żeby to w ten sposób funkcjonowało. Są na to pieniądze. To jest interesujące, że są na to pieniądze, natomiast pieniądze są centralnie, a trzeba budować lokalnie. I ktoś będzie musiał podjąć te decyzje lokalnie w gminach i to jest główny jakby punkt, na którym to w tej chwili tkwi, ponieważ decyzje polityczne na poziomie państwa można podjąć, że tak, dofinansowujemy. Są te pieniądze, częściowo z Unii Europejskiej, z KPO, z innych projektów, częściowo też jest wola przeznaczenia budżetowych środków, niekoniecznie na dopłaty właśnie do kredytów, tylko właśnie na programy takiego budownictwa społecznego. Natomiast to wymaga decyzji lokalnych władz, że tak, wchodzimy w to, że może trzeba kupić działkę, może trzeba zmienić plan zagospodarowania. Więc znowu stajemy na tym, o czym mówią deweloperzy, że formalności niestety sprawiają, że to jest 3 do 5 lat przygotowanie i budowa. Te budowy są, natomiast kwestia zarządzania, ja myślę, że tu jest największy problem w tej chwili. Jeżeli istnieją w danym mieście TBS-y wcześniejsze, które zarządzają i po prostu to robią od lat i mogą po prostu rozszerzyć działalność, to będzie fajnie. Jeżeli to będzie tworzone od zera albo wręcz tak jak było przy niektórych budynkach Mieszkania Plus, kontraktowany będzie zarządca, który tak naprawdę wcześniej nie bardzo się z mieszkaniówką nie zajmował się, tylko na przykład centrami handlowymi, no to zarządzanie może nie być dopasowane do potrzeb mieszkańców, tak bym powiedziała. Zarządca się dostosuje, jak nauczy się szybko i to nie jest jakaś wiedza też tajemna, powiedzmy, ale no ktoś to musi robić. Według mnie gminy same w sobie jako urzędników nie mają takich możliwości. Nie. Problem poruszyłaś tak delikatnie, ale właśnie jest problem ziemi. Problem jeszcze teraz uchwalać plan miejscowy, to już byłoby straszne. To ja sobie tego nie wyobrażam, że ten plan miejscowy mamy uchwalać. Albo zmieniać, bo to jest kolejne lata przedłużające budowę. W ogóle od pomysłu, że coś zaczynamy budować, coś chcemy wybudować, a do momentu, kiedy ten budynek oddamy, zakończy się budowa, to tak 4-5 lat mniej więcej spokojnie można liczyć, czyli to nie jest coś, co się stanie, niekoniecznie się stanie jutro, te mieszkania będą. Mogą one faktycznie wpłynąć na rynek, ale teraz powiedziałaś jedną rzecz. Znaczy dwie rzeczy są. Po pierwsze, komu te mieszkania tak naprawdę przyznawać, jeżeli mają być tańsze, i jakieś kryterium musi być, czy swojej rodzinie, czy też znajomym może, a może jakieś kryteria zarobkowe, no nie wiem, to trzeba gdzieś wpasować w to, bo to jest coś budowane z pomocą państwa, powinno być przejrzyste, prawda? Ale powiedziałaś o tym, że młodzi to akceptują i to jest właśnie, mówiliśmy o tym upadku klasy średniej, o tym, że młodzi się nie mają gdzie wyprowadzać, więc oni to akceptują po pierwsze trochę przymusowo, ale po drugie chyba też zmienia się oczekiwania co do życia, styl życia, jakieś badania na ten temat macie w ogóle, czy ktoś inny robił, coś wiesz? Tak, są takie badania robione, no tak naprawdę najświeższe to jest, jeżeli zaglądacie w takie nieruchomościowe rzeczy, no to niestety Oto Dom, te swoje kontraktuje badania takie, które robi MUES WPS, ale też Polityka Insight na zlecenie PFR Nieruchomości. Rzeczywiście po prostu jeżeli ktoś ma wybór, że kupić własne mieszkanie, ale dokładnie to, co mówiliśmy, czyli jeden pokój plus salon z aneksem kuchennym i ma na przykład już jedno dziecko, to woli wynająć mieszkanie, które ma 2 sypialnie osobne plus ten salon z aneksem albo nawet osobną kuchnię, ze względu na jakość. I jeżeli to będzie stabilny najem, to dla niego będzie lepsze, ważniejsze jest po prostu standard życia niż to, że jest we własnym, ale ciasnym, to już w tej chwili nie jest tak pożądane, żeby to właśnie w tą stronę iść. Ja myślę, że
jest po prostu bardzo dużo parametrów, bo to jest tak, że to nie jest pytanie, jaki kolor lubisz, tylko po prostu to jest decydowanie o tym, no, jak chcesz żyć, w jakich warunkach. I nigdy ta odpowiedź nie jest prosta. Każdy będzie miał rzeczy, które są dla niego bardzo ważne, mniej ważne i nieważne. Także jednak taki stabilny najem, że mogę zacząć, szczególnie młode rodziny mogą zacząć tak wynajmując jakieś mieszkanie i potem dopiero po kilku latach myśleć, aha, no to mamy już tyle dzieci, ile chcieliśmy, to może jednak kupimy jakieś mieszkanie już na własność, niekoniecznie najem. Zobaczymy, no niestety to nie stanie się szybko, bo zbudować bądź przystosować, przebudować, bo tutaj też te koncepcje dotyczące adaptowania, czy to budynków biurowych, czy przebudowywania, jeszcze niedawno przerabiano je na hotele, a teraz już po prostu myśli się o tym, żeby robić mieszkaniówkę w takich miejscach i deweloperzy, ja się śmieję, że zamiast rozbudowy centrum handlowego kolejne skrzydło, nagle budują 4 budynki z mieszkaniami na wynajem, przynajmniej w Warszawie. Także to idzie rzeczywiście w tą stronę. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, no zaczynają rządzący myśleć, że mieszkania są infrastrukturą, co do tej pory w ogóle u nas nie było, czyli samorządowcy budowali drogi, budowali parkingi, nawet wielopoziomowe, natomiast uznawało się, że mieszkania, czy to komunalne, nawet 2-3 kamienice, czy inne, no to nie jest to co parking, gdzie każdy może zaparkować. W tej chwili uznaje się, że to jest część miasta, że dbając o to, jak to miasto wygląda, kto w nim mieszka, jak funkcjonuje w ogóle, no to nie może ta kamienica komunalna być w takim fatalnym stanie, po prostu trzeba ją wyremontować i tak wynajmować na zasadach ustalonych i niestety no to jest, dopóki tych mieszkań będzie mało, to zawsze będą problemy, że ktoś się dostał pierwszy. Docelowo powinno ich być więcej, żeby te kolejki były krótsze, także zobaczymy. No zobaczymy. Podkreślam też lokalność rynków. Są małe miasta, duże miasta. W małych miastach ludzie często się wyprowadzają. Czasami w ogóle pada zakład pracy, który zatrudnia 1/10 mieszkańców danego miasta i to w ogóle się staje dramatem. To ostatnio nawet słyszymy o podobnych historiach. Jak będzie ta energia w Europie droga, no to się jeszcze więcej będzie przemysłu wynosiło z Europy. No ale pójdziemy na 4-dniowy tydzień pracy, a może 3-dniowy, no, więc zobaczymy jak to będzie. Pytanie takie koło i konkluzja chciałaś zrobić. Moje koło jest takie, że w sumie politycy, jeżeli chcą jeszcze istnieć, na przykład taka trzecia droga, czy też tam ruch Hołowni, to jak się nie staną wyraziści, nie zaczną mieć swoich własnych programów i nie zaczną artykułować swoich potrzeb, to po prostu ich pożegnamy z polityki, a pytanie jest w związku z tym z mieszkalnictwem, czy oni będą na tyle odważni, żeby forsować jakieś mocne, a potrzebne, nie zawsze popularne rozwiązania, bo właśnie chociażby ta ustawa o prawach lokatorów, właśnie ten sprawa też w ogóle podatku katastralnego, który niekoniecznie musi wszystkich zrujnować w zamian za zlikwidowanie tych durnych opłat, a nie zostawić durne opłaty i jeszcze podatek dołożyć, to nie o to chodzi. Chodzi o zreformowanie całego systemu. No, moim zdaniem, ja jeżeli powiem, to ja widzę cienko. Ja nie wierzę, żeby politycy odwiązali się od TikToka, Facebooka, Instagrama i tam patrzyli, czy ludzie im stawiają lajki, czy nie, ale może się mylę. Chciałbym, żeby było inaczej. Nadzieja umiera ostatnia. A ty co sądzisz? To ja mam trochę inne podejście. Generalnie wyrazistość polityków ciężko jest mi oceniać. Ja rzeczywiście widzę, że w tej chwili politycy przynajmniej w niektórych kwestiach zaczęli pytać specjalistów o zdanie. I o ile wyrazistość dobrze. Jestem zdumiony, przepraszam. Korzystanie z wiedzy, z doświadczenia i opieranie pewnych rozwiązań politycznych proponowanych na tym, czego się nauczyliśmy, chociażby na kolejnych 4 programach dopłat do kredytów, to widzę, że zaczyna jednak docierać do niektórych polityków, ale to też jest kwestia tego, że to jest opinia taka publiczna, społeczna. Ludzie mówią, nie wszyscy się załapią na dopłaty do kredytów, trzeba zrobić coś innego niż do tej pory. Więc tu mam nadzieję, że troszeczkę bardziej będzie ten głos specjalistów uwzględniany, słyszany i pewne rozwiązania proponowane jednak będą się pojawiały w tych politycznych
programach, a druga rzecz jednak budowlanka wszelaka, planowanie przestrzenne, mieszkalnictwo to jest coś, gdzie nie mogą się skrajnie różnić kolejne opcje, po prostu to trzeba kontynuować, a nie robić to 4 lata o 180 stopni. Także wyrazistość wyrazistością, ale tutaj pewne rzeczy muszą być stałe, żebyśmy byli w stanie normalnie funkcjonować. Ja absolutnie się zgadzam, że planowanie przestrzenne to nie jest działanie na jedną kadencję, na 4 lata. To jest działanie, którego skutki będziemy odczuwali za 20 lat, jeżeli jest mądrze robione i ono powinno być po prostu robione mądrze i powinno być wolne od jakiejś polityki, powinno być po prostu racjonalnie, tak jak gospodarka mówi. Niestety nie podzielam twojego optymizmu, bo życie mnie nauczyło. No może jestem już staruszkiem zgorzkniałym i zgrzybiałym, ale życie mnie nauczyło, że politycy jak coś słyszą, to nie znaczy, że usłyszeli. To jest duża różnica. Jak minister Hetman, wspomniany na początku, postanowił przebić, jak się dorwał do władzy, to już w grudniu, pierwszą jego decyzją w grudniu, jeszcze Sylwester się nie zaczął, już mówił, że będzie kontynuowany program, a po Sylwestrze to w ogóle ogłosił wspaniałą działalność i wspaniałą perspektywę mieszkania na start, jakiś program, po czym zebrał jakichś specjalistów na konferencję, to też ogłosił sobie na konferencję i tak to cichło, tam mu mówili ten Tusk, nie, to słuchaj, to jest głupie, ale dobra, ja będę to robił. No ale potem wyjechał do Brukseli i tyle widzieli hetmana, że tak powiem, zniknął z pola walki na budownictwie. Ale on w ogóle totalnie nie słuchał, co się do niego mówi. On słyszał, wszyscy mu mówili, co jest dobre, co złe, a on był po prostu w sposób genialnie głuchy. Zresztą, żeby nie było to, że krytykuje ten rząd, poprzedni też był genialnie głuchy na niektóre rzeczy. Mieszkania, domy 70 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, większej głupoty, są audycje na dole, i sposobu na marnowanie potencjału działek budowlanych to ja nie widziałem, ale to było pod publiczkę zrobione. No cóż, Hanna jest większym optymistą niż ja. Liczy, że wygra Platon, który uważał, że najlepiej to rządzą królowie filozofowie, a nie demokracja, bo demokracja to jest takie rządy ludzi populistów, powiedzmy, a król, filozof mądry powinien rządzić. Zobaczymy, Hanno, czy doczekamy czasów oczekiwanych przez Platona. Co chciałeś jeszcze powiedzieć na koniec tej audycji, czy już zmierzamy do końca? Chciałam powiedzieć, że jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z demokracją jest ciekawiej. Ciekawiej, to tak, no faktycznie demokracja dostarcza nam różnych atrakcji, czasami też dziwnych. W ogóle spotkanie wspólnoty mieszkaniowej to jest temat omawiany przez psychologów społecznych, jedno z lepszych, no można to oglądać, to jest fajne. Pójść sobie i popatrzeć z boku, jak to wygląda, polecam, kto nie był. Jak najbardziej teraz spotkania są walne ze spółdzielni mieszkaniowych, także jak najbardziej polecam pójść, jeżeli jesteście członkami spółdzielni, to polecam pójść i zobaczyć, jak działa demokracja. Czasami są zaskakujące zwroty akcji, ale jakoś to się toczy. Nic o was bez was. Krótko mówiąc, jeżeli interesuje was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Zachęcam również do wspierania, bo wspierający nas zachęcają do nagrywania audycji, ale też dostają coś w zamian. Zobaczcie sobie na playliście, co wspierający dostają. Zapraszam do zaglądania na symen24.pl, gdzie jest wiedza o obrocie nieruchomościami, taka praktyczna, kursy online. No i cóż, trzymajcie się. Aha, i piszcie nam oczywiście propozycje nowych audycji, co was interesuje. Cześć, trzymajcie się.